Dzień dobry. Dzisiaj może nie będzie ogródkowo, ale myślę, że będzie inspirująco. Wybrałem się dzisiaj na taką wycieczkę w poszukiwaniu inspiracji do mojego ogródka właśnie. Jak wiecie, ostatnio robiłem taki piecyk ogrodowy z gliny i z cegieł. Ale tak sobie pomyślałem, że warto by było wykonać coś większego. No i wybrałem się na taką wycieczkę, gdzie można obejrzeć dawne piece wapienne. Nie zdradzę wam, gdzie one się mieszczą, ale powiem wam, że te właśnie dwa piece są największą atrakcją turystyczną miejscowości, w której się znajduję. Świadczą o tym graffiti. Znaczy to, że mieszkańcy są bardzo dumni z tej właśnie atrakcji turystycznej. Zobaczcie. Takie właśnie graffiti napotkałem na drodze prowadzącej właśnie do tej atrakcji turystycznej. Musicie przyznać, że robią wrażenie, prawda? Niech to będzie dla was taki mały konkurs. Jeśli ktoś wie, gdzie w tej chwili się znajduję, niech napisze w komentarzach. Będzie to dla mnie niespodzianka, jeśli uda wam się odgadnąć to miejsce. Kiedy oglądałem te piece na zdjęciach, nie byłem świadomy, że one są aż tak wysokie. Musicie wiedzieć, że one mają aż 10 metrów wysokości. Z oczywistych względów taka budowla w moim ogródku na pewno by się nie przyjęła. Ale jakaś miniaturka, dlaczego nie? Zobaczcie, te piece są zabezpieczone takimi specjalnymi obejmami. Część z tych piecy jest odrestaurowana. Tutaj widać nowe cegły. No i przeniesienie takich piecyków na przykład w skali 1:10, czyli takich mikropiecyków na moją działkę, wydaje się dosyć realne. Nie trzeba dużo materiału. Tak jak mówiłem, można to zrobić wykorzystując glinę i jakieś stare cegły lub nawet kamienie. No i będą takie piecyki stanowiły mini ozdobę ogródka. A wydaje mi się, że jeśli wykonam je prawidłowo, mogą one być również funkcjonalne i coś tam można w nich będzie spalać. Jeżeli już znacie cel tej mojej wycieczki, to ja skupię się na właśnie tej atrakcji. Pokażę wam, co tutaj fajnego się znajduje. Zobaczcie, tutaj są ciekawe drewniane rzeźby. Jest to prawdopodobnie rodzina, która być może na co dzień zajmowała się kiedyś wydobyciem tego wapna palonego, spalaniem tego wapna. No i zobaczcie, tutaj jakiś dzieciak na takim wózeczku, którym transportowano urobek. Tutaj mężczyzna, pewnie, który pracował właśnie w tym wielkim piecu. Przypominam, ten piec ma aż 10 metrów wysokości. Ja myślałem, że jest to zaledwie kilka, może metr, może 2. Chodźmy na górę, bo można do tego piecyka zajrzeć od środka. Prowadzą tu takie kamienne schody. Dzisiaj jest dosyć mokro, wilgotno i te schody są bardzo śliskie, ale jakoś chyba dam radę. Kilka schodków do góry i zobaczcie, tutaj na samej górze jest chyba nawet taki oryginalny wózek, którym transportowano materiały do tego pieca. Być może właśnie tą ścieżką gdzieś tam sprowadzano bryły wapienne, umieszczano w tym wózku, który pewnie poruszał się na jakichś specjalnych torach. Zobaczcie, tutaj w środku miejsca jest sporo, czyli materiału do wypalania również było sporo. Ciekawe, czy tylko jeden wózeczek jeździł, czy było ich więcej. No, myślę, że tak minimalnie 2, skoro piece są również 2. Bardzo taka ciekawa atrakcja. No i zobaczcie, tutaj jest piec. One funkcjonowały w ten sposób, że materiał wrzucano od góry.
No i tutaj właśnie jest wrzutnia, gdzie rzucano bryły wapienne i pewnie drewno. No i tutaj możecie obejrzeć w środku, jak to wszystko wyglądało. Część z tych cegieł jest jeszcze oryginalna. Z tego co wyczytałem, to te piece przestały funkcjonować w okolicach roku 1960, czyli dosyć dawno temu. Wydaje mi się, że tak to właśnie wyglądało. Ten pomost, na którym teraz stoję, funkcjonował tutaj również w tych latach, kiedy ten piec działał. Tutaj w przypadku tego drugiego nie ma tego pomostu, ale podejrzewam, że również była tutaj jakaś konstrukcja, która doprowadzała wagoniki właśnie do tej wrzutni. No i tak wygląda ten drugi piec. Fajnie, że przy tej atrakcji turystycznej jest również opisany proces wypalania wapna. Są także opisane te piece kamienne, starszy typ, nowszy typ. No i możemy tutaj wszystkiego się dowiedzieć, jak było wypalane to wapno, jakie rozmiary mają piece. No i również jest tutaj piękne zdjęcie, które obrazuje nam, jak to wyglądało w latach przed 1960 rokiem, kiedy te piece zostały zlikwidowane. Prawdopodobnie ze względu na to, że brakowało już surowca. Zobaczcie, piękne zdjęcie, kiedy obiekt tętnił życiem. Fajnie również, że przy takich surowych, potężnych piecach można odnaleźć również wątek humorystyczny. Tutaj akurat widzicie jakiegoś dzieciaka, który pilnuje prawdopodobnie wapiennej bryły na takim wózeczku transportującym. Taki ciekawy wątek humorystyczny. Ponieważ ta rzeźba tak średnio przypomina dziecko, ale możemy się domyślać ze względu na jej gabaryty, na gabaryty tej właśnie postaci. Być może rzeźbiarz nie miał odpowiedniego modela, na którym mógłby się wzorować. Ponieważ na przykład postać tego mężczyzny wygląda już bardzo realistycznie i ciekawie. Widać, że jest to silny, barczysty mężczyzna, podobnie zresztą jak pani z chlebem, która również ma wyraźne rysy twarzy. Widać, że to jest chleb. No i cała rzeźba jest naprawdę bardzo realistyczna. A obok kotek, czarny, śpiący kotek, który również pilnuje tutaj na wózku jakiejś bryły wapiennej. Bardzo ładnie to wygląda, chociaż jest trochę ciemno do nagrywania. Może jeszcze kilka zdjęć z dalszej perspektywy, tak abyście mogli odgadnąć to miejsce, jeśli oczywiście macie ochotę i was to zaciekawiło. Jeśli odgadniecie, to dajcie znać w komentarzach. Naprawdę bardzo ciekawe obiekty, które stanowią nie lada atrakcję turystyczną, a jednak zwiedzających nie jest tutaj zbyt wielu. Tutaj jeszcze rzut oka na kilka zdjęć, które znajdują się na tablicy informacyjnej. No i jeszcze na sam koniec zauważyłem, że w okolicach właśnie tych dwóch pieców są takie charakterystyczne skały, prawdopodobnie wapienne, ale nie jestem tego pewien. No i zobaczcie tutaj pozostałości tych skał, tak one wyglądają i być może właśnie taki materiał był wrzucany wraz z drewnem i węglem do tych właśnie pieców, aby powstało wapno palone. Dziękuję wam ślicznie za tą wycieczkę. Trzymajcie się. Cześć!